Witam ze studia ekologicznego, podoba się dla mnie. Z tej strony Janek i nie Janek. Nie no, spokojnie, żartowałem. Pozdrawiam kanał Sprint Rowery. Dzisiaj po prostu znalazłem fajne miejsce do filmowania, gdzie nawet mam gdzie usiąść, co się rzadko zdarza. Stąd takie skojarzenie. Test pompki Cyc Plus AS2 Pro. Testów tej pompki widzieliście już pewnie sporo, ale mój test będzie trochę inny. Tu jeszcze taki mały obowiązkowy disclaimer, to znaczy pompkę dostałem do testu od producenta za darmo, więc wbrew temu, co mówią niektórzy youtuberzy, jest to materiał sponsorowany, bo ja z tą pompką mogę zrobić co chcę i mogę ją sobie na przykład po teście sprzedać i będzie to mój zarobek. Przyznam Wam szczerze, że początkowo nie byłem przekonany do idei takich elektronicznych pompek, no bo wiadomo, jest to kolejny elektroniczny gadżet, który trzeba ładować, ale po kilku użyciach stwierdziłem, że nie jest to wcale takie głupie. Pompka pompuje szybko i precyzyjnie, co jest bardzo wygodne, ale do jej wad i zalet przejdziemy później. Dlaczego ten test będzie inny? Bo przede wszystkim sprawdzę, ile ta pompka jest w stanie napompować kół w różnych rowerach do takich typowych ciśnień, bo widziałem testy, gdzie były pompowane różne koła jednocześnie, no a wiadomo, że tak naprawdę większość z nas będzie używała jej do jednego czy powiedzmy dwóch swoich rowerów, tak? Więc nie interesuje Was, czy napompuje górala i szosę i gravela na jednym ładowaniu, jeżeli jeździcie tylko na szosie na przykład. No, taka wiedza jest Wam niepotrzebna, natomiast ważne jest, ile razy jesteście w stanie napompować koła właśnie w swoim rowerze, które są w jednym rozmiarze. Dlatego będę to zaraz sprawdzał. Teraz w przyspieszonym tempie zobaczycie, jak pompuję 4 różne rowery. Będzie to szosa z oponami 32 mm, którą będę pompował do 4 atmosfer, bo tak zazwyczaj jeżdżę, to są szerokie opony, dlatego takie niskie ciśnienie. Będzie to trekking z oponami 38 mm i będę tu pompował do ciśnienia 3,5 atmosfery. Będzie to gravel z oponami 44 mm i będę tutaj pompował na 2,2 bara. I będzie to MTB z kołami 29 cali na 2,25 i będę tutaj pompował 2 atmosfery. Teraz zobaczycie, ile razy byłem w stanie napompować te koła i w jakim czasie. Zobaczycie też, ile czasu zajmowało napompowanie jednego koła z każdego z tych rowerów, no i ile razy każdy z tych kół o różnych objętościach opon udało się napompować. Przy okazji sprawdzę też, czy rzeczywiście dałoby się napompować oponę w czasie krótszym niż 1 minuta, bo ja tą pompkę już sobie tutaj wstępnie używałem i naprawdę byłem pod wrażeniem tego, jak szybko ona pompuje. Oczywiście w rowerze MTB tego powietrza trzeba wtłoczyć naprawdę sporo, natomiast w przypadku szosówki wydaje mi się, że jest to możliwe. Czy to się udało? Zobaczycie teraz na przebitkach. Pompka zbudowana jest bardzo solidnie moim zdaniem. Wykonana jest, jeśli się nie mylę, z aluminium. Ma tutaj taki wężyk, który można sobie wykręcić, to jest część dodatkowa, można jej używać bez tego i wpinać ją bezpośrednio. Ma tu duży napis Cyc Plus, od góry jest wejście na USB-C, którym się pompkę ładuje i jest to jednocześnie wlot powietrza do niej, więc czuć, że przy pompowaniu ona tutaj rzeczywiście ciągnie stąd powietrze. No i jest też prosty wyświetlacz, który pokazuje poziom naładowania, na którym można sobie ustawić docelowe ciśnienie i widać też w trakcie pompowania, jak to ciśnienie wzrasta. Można sobie to co do 1/10 tutaj regulować i można sobie też przestawić jednostkę, to znaczy mogą to być bary, a mogą to być jednostki PSI. W zestawie oprócz pompki i tej przedłużki dostajemy też adapter na Prestę. Dostajemy też dużo dodatkowych części, to znaczy są tutaj jakieś uszczelki, jest też końcówka do pompowania na przykład piłki i jest przewód USB-C do USB-C. Jest też silikonowe etui, które można sobie założyć na pompkę, dzięki czemu nie będzie parzyła w ręce podczas dłuższego pompowania i ma też jakąś dodatkową osłonę. No i jest też taki foliowy woreczek, ponieważ pompka nie jest wodoodporna i producent zaleca trzymanie jej i przewożenie tej pompki w tym woreczku. No i jest też pudełko z ładną grafiką, z dumnym napisem Cyc Plus i z jakimiś tam parametrami. Jest też instrukcja.
Pompka jest naprawdę niedużych rozmiarów, ma taki prostokątny kształt, dzięki czemu łatwo i dużo łatwiej moim zdaniem ją upchnąć do jakichś bikepackingowych toreb niż nawet niewielkich rozmiarów pompkę, taką jak na przykład moja Lezyn Pocket Drive Pro, której test możecie zobaczyć na kanale, link wyskoczy Wam teraz w górze ekranu. No przez to, że ta pompka jest po prostu taka krótka i mała, dużo łatwiej ją gdzieś wcisnąć niż nawet tą, a ta jest jedną z najkrótszych pompek, jakie można kupić. Także widzicie tutaj, jaka jest różnica między nimi. Natomiast w przypadku takich pompek awaryjnych, które jeżdżą na stałe w rowerze, na zapas, no istotna jest też waga. I tutaj producent podaje wagę samej pompki jako 120 gramów. Sprawdziłem, to się rzeczywiście zgadza. Natomiast jeżeli dorzucicie sobie do tego to silikonowe etui, które no jest przydatne, dodatkowo ten wężyk, jeżeli chcecie pompować dętki TPU, bo producent tutaj podaje, że koniecznie jeżeli mamy do czynienia z dętkami TPU, to trzeba używać tego wężyka, bo dzięki temu same wentyle się mniej nagrzewają i nie ma ryzyka, że taka dętka zostanie uszkodzona. Plus do tego jeszcze adapter na prestę, no to już waży ten zestaw 160 gramów. 162 gramy. Jeżeli dorzucicie jeszcze do tego ten woreczek przeciwdeszczowy, żeby pompkę zabezpieczyć, no to robi się już z tego prawie 170 gramów. No to już jest dosyć sporo moim zdaniem. Oczywiście w rowerze jakimś turystycznym, wyprawowym, gdzie macie i tak dużo gratów, no to bez większego znaczenia. Ale jeśli to ma być do lekkiej szosy, której używacie na wyścigi, czy lekkiego gravela, no to taka pompka jak ta Lezyn, którą przed chwilą widzieliście, to waży w okolicach 90 gramów, więc no, to jest duża różnica niestety, to już jest prawie 2 razy więcej, więc no nie jest to idealna pompka dla kogoś, komu zależy na niskiej masie. Jest też wersja AS2, czyli taka mniejszy brat tej pompki. Nie ma ona wyświetlacza i ma mniejszą baterię, natomiast dzięki czemu waży mniej, chyba o 20 gramów, czy nawet 30. Natomiast z tego co słyszałem, bardzo mocno się nagrzewa przy pompowaniu. No i brak wyświetlacza to też jest akurat kiepski pomysł, bo ten wyświetlacz tutaj pozwala precyzyjnie sobie ustawić to ciśnienie i to jest bardzo fajna sprawa. Ostatnia rzecz, jaką muszę Wam pokazać, jeśli chodzi o tą pompkę, to jest to, jak ona głośno pracuje, bo to naprawdę robi duże wrażenie. Można by ją chyba nawet używać jako dzwonka w rowerze. Także uważajcie, jeżeli macie słuchawki na uszach, to sobie ściszcie trochę teraz. Cena tej pompki po przeliczeniu to około 360 zł na stronie producenta, natomiast z moim kodem rabatowym możecie kupić ją 5% taniej. Kod i linki znajdziecie w opisie do filmu poniżej. Standardowo chciałbym Wam podziękować za wszystkie suby i lajki, to jedno kliknięcie, a bardzo duża pomoc dla tego kanału. Dzięki! Zalety tej pompki to solidne wykonanie, akcesoria w zestawie, wyświetlacz, ładowanie przez USB-C, szybkie działanie i ładowanie, wężyk do pompowania, wygoda, kompaktowy rozmiar ułatwiający pakowanie. Wady tej pompki to hałas, duża waga z etui, wężykiem i adapterem, konieczność ładowania co parę miesięcy, gdy jej nie używamy, wysoka cena i brak wodoodporności. Reasumując, pompka sprawdzi się w naprawdę wielu zastosowaniach. Po pierwsze, jako niesłychanie wygodna pompka turystyczna lub do amatorskiej jazdy gravelem czy szosą, gdzie nie liczycie każdego grama. Po drugie, jako bardzo szybka pompka na zawody, gdy często łapiecie gumy. Napompowanie koła od zera, np. po wymianie dętki w gravelu, zajmie około minuty. Zwykłą pompką pompowanie trwałoby parę minut, a do tego nie byłoby wiadomo do jakiego ciśnienia napompowaliście. Po trzecie, na wyścigi ultra albo inne długie trasy, gdzie to, że nie trzeba pompować koła ręcznie, będzie miało znaczenie, gdy jesteście już zmęczeni. Po czwarte, jako pompka stacjonarna w domu, gdy nie macie miejsca na wielką pompkę stacjonarną. Muszę przyznać, że tego typu pompka jest po prostu bardzo wygodna i pompuje szybciej i dokładniej niż Topic z analogowym manometrem, którego używam. Dopompowałem nią nawet opony w samochodzie i nie było z tym również problemu. Jestem naprawdę zaskoczony tym, jak pompowanie może być szybkie, precyzyjne i przede wszystkim wygodne.
Jedynym przypadkiem, gdzie przewagę ma pompka manualna, jest sytuacja, gdy tak jak ja bardzo rzadko łapiecie gumy, zależy Wam, żeby pompka była zawsze sprawna, bez konieczności pamiętania o ładowaniu, chcecie, żeby była jak najlżejsza lub używacie jej w ciężkich warunkach, gdzie może zostać zalana. Pompka u mnie zostaje i choć jako zapas na zawody nadal będę woził manualną Lezyn, to w każdej innej formie jeżdżenia i w domu będę używał tego Cyc Plusa, bo jest po prostu wygodny. Pytanie, co jest Waszym priorytetem? Czy jak najniższa waga i absolutna pewność, że pompka w Waszym zestawie awaryjnym jest zawsze gotowa do użycia? Czy raczej szybkość, bezwysiłkowe pompowanie i duża precyzja ustawiania ciśnienia? A już w następnym odcinku zdradzę Wam, czy kupiłbym ponownie rower szosowy, czy teraz będą już tylko same gravele na tym kanale. Cześć!